Kwiecień 2024, kwiecień plecień, co przeplata, trochę dołku, trochę szczytu na rynkach nieruchomości. Czy jest to obraz przed burzą, czy po burzy? O tym dzisiaj porozmawiamy. Przedstawimy wyniki analiz Marcina Drogomirskiego różnych ofert. Ja też przekażę, co inne media mówią, bo raczej rynek jest w dużej części na czerwono, gdzieniegdzie u optymistów na zielono, ale najpierw musimy jeszcze zrobić eratę do poprzedniej audycji. Cześć Marcinie w ogóle. Witaj Tomku, witam Państwa. I dodam, że ta erata to powinna Marcina trochę zaskoczyć, bo on naprawdę nie wie, o czym będziemy rozmawiali. A tą eratę musimy zrobić na temat audycji, która odnosiła się do fliperów, ale też do projektu nowej ustawy wniesionej 29 marca do Sejmu przez posłów Lewicy i oni tam do 10% podatku od czynności cywilnoprawnych przy transakcji kupna-sprzedaży mieszkania i dodatkowy nowy podatek w ogóle też według tam kilku stawek, jeżeli kupujesz mieszkanie już trzecie, czwarte, piąte z rzędu. Nie chcę tutaj w tej chwili wchodzić w szczegóły, bo zobaczycie sobie na tej audycji, ale czym było nieporozumienie? Powiedzieliście mi, że ja bronię fliperów i w ogóle odwracam kota ogonem, bo skrytykowałem doskonałą ustawę. No więc tak, powiedzmy sobie, punkt pierwszy, to tę ustawę skrytykowałem dlatego, że ona dotknie wszystkich, którzy w ciągu pierwszych 3 lat z jakiegoś powodu życiowego, śmierci, rozwodu, ślubu, urodzenia dziecka, zmiany miejsca zamieszkania na inną miejscowość albo zobaczenia jakiejś okazji na nowe, lepsze mieszkanie, będą chcieli sprzedać swoje mieszkanie i ta transakcja będzie dotknięta wyższą opłatą. Sprawa druga to jest to, że ten podwyższony podatek od zakupu trzeciego mieszkania to flipper spokojnie obejdzie, bo on to kupi sobie albo na jakąś kolejną swoją spółkę, albo w jakimś innym jeszcze układzie, na jakiegoś innego słupa. Sposobów na obchodzenie tego jest wiele, jeżeli jesteś fliperem, a nie Kowalskim. Natomiast jest jeszcze ten problem, że kto jest takim wielkim szkodnikiem na rynku nieruchomości i kto powoduje bańkę. Czy bańkę wytwarza flipper, który bierze to mieszkanie i potem przerabia i puszcza je w obrót i musi je sprzedać po jakiejś cenie akceptowalnej przez rynek po prostu, bo jak nie, no to pada i rynek zlikwiduje tego flipera. Czy też szkodnikiem jest ten na przykład, kto i bańkę powoduje, ten, kto gromadzi mieszkania i ma 5-6 mieszkań, które kupił, bo ma, nawet w wynajem nie puścił. Kogo dotyczy ta ustawa? Zauważcie, że ta ustawa, ten wyższy podatek będzie dotyczył tylko tych nowych, a on nie będzie dotyczył tych, którzy już mają 20 mieszkań, 10 albo 5. Tak to wygląda, więc tak szczerze mówiąc, ja nie jestem obrońcą fliperów, niech oni się bronią sami, ale ustawa, jeżeli jakaś ma być i ma mieć sens, to po prostu musi przewidywać takie szczegóły, bo tak naprawdę to jest taka trochę ustawa napisana przez, powiedzmy, małego Kazia, który ma jakieś wyobrażenie o gospodarce, ale chyba trochę bez sensu, bo ja nie wiem, czy od wyższych podatków przybędą kolejne mieszkania, a przecież to, że nie mamy mieszkań, czy też one są trudno dostępne, powiedzmy, to wynika z tego, że po prostu ich się mało buduje. Zaraz ktoś powie, że wybudowano ogromną ilość mieszkań w Polsce. Tak, wybudowano, tylko mieszkania są i jest też dużo pustostanów, tylko pustostany są tam, gdzie na przykład nikt mieszkać nie chce. Marcin, co ty sądzisz? Czy ja jestem rzecznikiem fliperów? No nie, myślę, że nie jesteś rzecznikiem fliperów. Jeśli chodzi o ten projekt ustawy, no pamiętajmy, w jakim momencie ona powstała i co jak gdyby leży u jej podstaw. Ja myślę, że to jest takie działanie ad hoc, trochę pod publiczkę i tak naprawdę jest spowodowane tym, co obserwowaliśmy w ubiegłym roku, czyli tym ogromnym popytem, deficytem ofert sprzedaży mieszkań i ogromnym wzrostem cen. I na fali takich wydarzeń rzeczywiście rodzą się pomysły, jak tutaj ten rynek uregulować. No i oczywiście zawsze wtedy szuka się winnych, nie zawsze trafnie tych winnych tego stanu identyfikując.
i wydaje mi się, że być może już niedługo okaże się, że udział fliperów w rynku będzie bardzo mały i ich wpływ na ceny, na sytuację będzie niewielki, bo wystarczy, że rynek się ustabilizuje i wówczas ta perspektywa szybkiego, łatwego zarobku na kupnie bardzo taniego mieszkania, jego udoskonaleniu, wyremontowaniu lub nie, tylko wystarczy być może przetrzymać i późniejszej odsprzedaży, już takiej perspektywy tych wielkich zarobków moim zdaniem nie będzie, a to automatycznie wyeliminuje fliperów, czyli tych, którzy zarabiają na tych właśnie wzrostach cen, wyeliminuje ich z rynku, a przynajmniej bardzo mocno ograniczy skalę ich działalności. Także czy ta ustawa w tej chwili coś by zmieniła? No i ja nie sądzę. Widzę, że już nieśmiało zapowiadasz dane, które chcesz nam przedstawić o rynku. No ten koniec fliperów to też jest taki troszeczkę wątpliwy. No na pewno to jest zawód, który nie nazywał się fliperem, istniał, potem przyszła moda, istnieje, istnieć będzie. Natomiast może skala jego jest faktycznie duża w tej chwili, tym bardziej, że wiele osób takich niezwiązanych z rynkiem nieruchomości weszło w tę branżę i tak nawet bez wiedzy o tym rynku mogli wykorzystać okazję do zarabiania, dlatego że po prostu ceny rosły, ale ceny i ta bańka to jest pompowana niekoniecznie przez fliperów i niekoniecznie nawet przez tych, którzy kupują na ten odkład, czyli tam trzymają, chomikują te mieszkania, nawet w wynajem nie puszczą, ale na przykład również przez kredyty wyjątkowo premiowane, dostępne, darmowe, bezpieczny kredyt. Czy mieszkanie na start wejdzie? Słuchaj, nie wiem, bo a propos, o tej ustawie to już mi wróble w okolicach MRIT, czyli ministerstwa, jakieś 2 miesiące temu opowiadały. Więc to nie był pomysł, który ląkł się w klubie koniecznie lewicy, bo gdzieś tam koło ministerstwa też coś tam ćwierkało. A teraz mamy tak, no cóż, jeden wiceminister to chyba chce zostać prezydentem. Podobno sam, nie wiem czy to jest prawda, ale ktoś twierdził, że ktoś tam w ministerstwie myśli już o europarlamencie. No zobaczymy, jakaś taka ewakuacja z resortu. Natomiast przejdźmy do tego, co ty chcesz tutaj nam powiedzieć tak nieśmiało i zacznijmy może od tego wykresu, tej tabeli, przepraszam, czyli średnich cen ofertowych mieszkań na rynku wtórnym. Co my tu widzimy? Opowiadaj. Tutaj mamy zestawienie średnich cen ofertowych metra kwadratowego mieszkania używanego oferowanego no właśnie na rynku wtórnym w marcu bieżącego roku i mamy tutaj porównanie z cenami z lutego, czyli to porównanie miesiąc do miesiąca i ostatnia kolumna porównanie rok do roku. Jak widzimy w porównaniu rok do roku rzeczywiście te wzrosty cen no, są wysokie, o tym mówiliśmy już niejednokrotnie. Marzec zeszłego roku to był jeszcze taki okres, bym powiedział, przedbezpieczno-kredytowy. Już się oczywiście coś na rynku ruszało, już ten popyt się ożywiał, ale ceny były w miarę stabilne. Potem wystrzeliły i efektem tego są te wartości, które widzimy w ostatniej kolumnie, czyli wzrosty w niektórych miastach powyżej 20%, a w Krakowie powyżej 30% rok do roku. Ale myślę, że ważniejsza w tej chwili jest ta trzecia kolumna, pokazująca skalę wzrostów cen miesiąc do miesiąca. No i tu jak widzimy, te wzrosty w marcu względem lutego są znikome. Można by powiedzieć nawet, że to jest w granicach błędu statystycznego. Co to oznacza? No to oznacza tę zapowiadaną już od pewnego czasu stabilizację, o której mówiliśmy, Tomku, w Twoich poprzednich audycjach. Stabilizacja, czyli przybywa ofert sprzedaży mieszkań na rynku, zarówno na rynku wtórnym, jak i na rynku pierwotnym. Ubywa klientów decydujących się na zakup, no i siłą rzeczy mieszkania przestają drożeć. Ale tutaj jeszcze ci powiem,
że i Państwu powiem też, że przecież takich miejsc, gdzie bada się ten rynek, jest wiele i są też takie, gdzie bada się rynek również pierwotny. I wszyscy w zasadzie pokazują bardzo podobne wyniki, ale uważaj, na rynku pierwotnym, czy to w Krakowie, czy na przykład w Warszawie, widać, że zaczynały się wręcz spadki minimalne, może, czy podobna cena, czy też, ale czasami nawet minimalny spadek 0,5%, 1%. Nie jest to, tak szczerze mówiąc, jakieś ogromne, że już jest załamanie, ale widać. I widać o dziwo, że rynek pierwotny reaguje szybciej niż rynek wtórny. Zazwyczaj, najczęściej było tak, że rynek wtórny reagował bardziej nerwowo. Wydaje mi się, że teraz po prostu niektórzy na rynku wtórnym pamiętają jeszcze ten dobrobyt z czasów bezpiecznego kredytu 2%, no i liczą na to, że wkrótce nadejdzie jego następca, mieszkanie na start, które tak, uwaga, to nie, nawet jeżeli wejdzie, to przynajmniej na razie w planach nie są te same grupy nieruchomości, te same grupy mieszkań preferowane przez ten kredyt, o czym było w naszych poprzednich audycjach. I dodam też, że gdzieniegdzie w niektórych mediach można, czy tam na portalach zobaczyć też takie notowania, jak się cena zmieniła ofertowa ostatnio. Oferta jest nadal aktualna, ale zmieniła się dzisiaj, wczoraj, tydzień temu, 2 tygodnie temu, czy wzrosła, czy spadła. No i powiem, że przed naszym nagraniem sprawdziłem sobie Warszawę, tak po prostu, chociaż można wiele różnych miast sprawdzić i w ciągu ostatnich tygodni, czy też to w tygodniu w zasadzie, pół miesiąca mniej więcej, to więcej widzę tych czerwonych znaczków niż tych zielonych. Znaczy optymiści gdzieś tam podnoszą, a te obniżki tych cen ofertowych to są, wiesz, po czasami 2%, ale czasami po 10%, 7%, takie, wiesz, testowanie rynku bojem. Tak to wygląda, ale w ogóle chyba konsekwencją tego, co ty też opowiadasz, jest to, prawda? Tak, tutaj przygotowałem zestawienie porównujące wielkość podaży ofert sprzedaży mieszkań w największych miastach i w skali całego kraju. Jest to porównanie sytuacji z końca ubiegłego miesiąca, czyli z końca marca, versus końcówka sierpnia ubiegłego roku. Ja przypomnę, że w sierpniu no to mieliśmy właśnie ten atak bezpieczno-kredytowy, to wymiecenie rynku z tych najatrakcyjniejszych ofert. No i rzeczywiście można mówić, że wtedy zaczęliśmy odczuwać deficyt ofert sprzedaży mieszkań na rynku. No w tej chwili, jak widać w tej tabeli, ofert zdecydowanie przybyło. W skali całego kraju ofert sprzedaży mieszkań na rynku wtórnych mamy o ponad 13% więcej niż w tym krytycznym okresie ubiegłego roku, ale już w takiej Warszawie czy w Łodzi tych ofert jest więcej o 40%. No więc jeżeli ten wzrost liczby mieszkań do sprzedaży zderzymy z malejącą, ograniczoną liczbą klientów mogących sobie obecnie pozwolić na taki zakup, no to mamy odpowiedź, dlaczego ceny stoją w miejscu, tudzież są już korygowane. No tak, tak wygląda i też powiem szczerze, że w danych na przykład o akcji kredytowej to też widać, no i tak jak spojrzysz, ile kredytów udzielono, no to jeszcze luty to powiedzmy był bardzo dobry miesiąc, bo tam widać te kredyty z programu Bezpieczny Kredyt 2% i to poważne sumy, poważne liczby, ale jak oddzielisz te liczby kredytów udzielanych w ramach bezpiecznego kredytu, odejmiesz, to liczba tych zwykłych biorców kredytów wraca do poziomu właśnie gdzieś tam sierpnia, września zeszłego roku, czyli to tam do około 10 tysięcy tych kredytów. Z 25 prawie tysięcy spadamy wracamy na 10. Te 25 było troszeczkę wcześniej kredytów mieszkaniowych. Łącznie oczywiście to te zwykłe i te bezpieczno-kredytowe. Widać, jak to był poważny wpływ
na rynek po prostu, ale widać też, że rynek no troszeczkę jak gdyby się zatrzymywał, znaczy może nie tyle się zatrzymywał, tylko troszeczkę może studził swój zapęd. To jest wykres dla całej Polski, rozumiem, i to jest taki od dawna robiony indeks i takie, no, widać na końcu takie wygięcie. Zdaje się, że jest powiększenie tego wykresu również, prawda? Tak, to jest wykres wskaźnika trendu cenowego mieszkań w Polsce, liczony w oparciu o ceny z 8 największych polskich miast i ważony liczbą ich mieszkańców. No i tu jak widzimy, rzeczywiście po tym wystrzale ubiegłorocznym wskaźnika, no od pewnego czasu on już, można powiedzieć, słabnie, tak? Powoli zaczyna się wypłaszczać. Oczywiście jeszcze płaski nie jest, ale idzie w tym kierunku. I tu zaraz pokażesz właśnie ten, że tak powiem, skrócony wykres, czyli Powiększenie. obejmujący tylko, tak, obejmujący ostatnie 12 miesięcy. No i tu wyraźnie widać, że po tym wystrzale, no, bardziej zdecydowanym wzroście w trzecim kwartale ubiegłego roku. Obecnie ten wskaźnik, no tak jak wspomniałem, zaczyna się wypłaszczać, a i zobaczymy, co się będzie działo w kolejnych miesiącach. No, na razie rosną te ceny, trzeba przyznać. Jeszcze mamy taki, przygotowałeś jeden wykres, żeby rzucić okiem, jak to wygląda z inflacją. No to tak sobie wygląda w ogóle w latach, ale wreszcie można powiedzieć, ceny są wyższe, ofertowe niż w 2007 roku. To przebiliśmy ten poziom, brawo. Tak, tak. No to jest tak, to jest wykres pokazujący, jak wyglądają obecnie i w przeszłości ceny realne, czyli te uwzględniające wskaźnik inflacji. Tutaj zobaczmy, że w momencie, kiedy ta inflacja zaczęła szybko rosnąć, a ceny mieszkań stały w miejscu, no to wskaźnik leciał w dół. Potem z kolei poleciał mocno w górę. No w tej chwili, podobnie jak ten wskaźnik cen nominalnych, zaczyna się stabilizować. To jest kolejny, bym powiedział, sygnał do tego, że zakup nieruchomości, które prawdopodobnie już nie będą tak drożeć jak w ubiegłym roku, no nie będzie już takim doskonałym sposobem na zabezpieczenie kapitału przed inflacją, która jednak spodziewana jest w najbliższych miesiącach znowuż w górę. Teraz mieliśmy rekordowo niski odczyt w marcu, ale po uwolnieniu VAT-u na żywność i po prawdopodobnych dalszych wzrostach cen paliw, no, zapowiada się, że ta inflacja jednak trochę wzrośnie w kolejnych miesiącach. No to jeżeli padło słowo, że nieruchomości chronią przed inflacją, to Marcin, nie wiem. Oto wykres Eurostatu i tutaj mamy House Price Index, on jest dominowany inflacją, kwartalny, dlatego też trochę inne wykresy, obejmuje tutaj też wszystkie rynki, więc to troszeczkę inaczej niż Marcin pokazywał jest, ale to nie jest istotne, no bo tylko ja wytłumaczyłem, dlaczego jest troszeczkę inny wygląd i to jest zresztą oparte na cenach transakcyjnych, a nie na cenach ofertowych. I teraz mamy tak, ten taki brzydki kolor, to są Niemcy, które spadły na końcu. Tutaj widać spadek. Ten zielony kolor to jest Polska, ten wykres jest podobny bardzo do tego, co ty zrobiłeś, prawda? Przypominam, on się kończy wcześniej, bo to jest do trzeciego kwartału 2023 roku. Danych nie ma jeszcze tych za ostatni kwartał w Eurostacie. A Włochy na przykład, no to jak spojrzymy, to w zasadzie ciągła kontynuacja spadku w ciągu 20 lat o prawie 30 punktów. To spadło. Tak wygląda
przenoszenie i mit o tym, że nieruchomości zawsze i wszędzie chronią przed inflacją, to po prostu jest nieprawda. To warto o tym wiedzieć. Mogę Wam jeszcze pokazać z ciekawości to, jak to wyglądało bez inflacji. No to mniej więcej tak samo, tylko że proszę, we Włoszech bardziej płasko i też nawet tam bez inflacji u nich spadło. Są różne kraje, w jednych jest więcej potrzeb. Polska tam była pokazana jako ten lider, zielona wyspa szturmu na rynku nieruchomości, zwłaszcza w ostatnim 2023 roku w Europie. No, dzięki, jeszcze raz podkreślam, bezpiecznemu kredytowi 2%. Powiedz mi, jak w ogóle oceniasz to, co się wydarzyło i to, co się może wydarzyć? I zadam takie pytania pomocnicze. Czy możemy założyć, że bezpieczny kredyt wyczerpał w jakiś sposób popyt, czy niekoniecznie? I czy ci, którzy liczą, że wejdzie ten program Mieszkanie na Start, jeżeli wejdzie, bo to nie wiemy, bo ministerstwo mocno hamletyzuje i zmienia co chwilę jakieś pomysły swoje, chociaż twierdzi, że wejdzie, to czy się doczekają, czy będą te wzrosty, jak sądzisz? Tak, odpowiadając na pierwszą część Twojego pytania, czyli czy bezpieczny kredyt wyczerpał popyt? Myślę, że w bardzo dużej mierze wyczerpał popyt u tych osób, no, które właśnie myślały o zakupie, ale nie miały takiej, bym powiedział, do końca motywacji, tudzież do końca zdolności finansowych. Rzeczywiście warunki tego kredytu sprawiły, że mnóstwo osób, które w ubiegłym roku, do ubiegłego roku myślały o zakupie mieszkania, zrealizowały ten plan i moim zdaniem to istotnie wpływa na obecny popyt, czyli no, ten popyt został w ogromnej mierze zaspokojony. Oczywiście Ale popyt. wejdę Ci w zdanie, pozwolę sobie wejść w zdanie, w tym bezpiecznym kredycie taką dominującą grupą zakupową to byli ci właśnie ludzie na początku, można powiedzieć, swojej drogi mieszkaniowej, czyli to byli single albo takie pary, często nawet bezdzietne. Nowy program, przynajmniej w największych miastach, według założenia, jakie ma, to no, prawie eliminuje tych singli i mocno utrudnia życie tym bezdzietnym, faworyzuje ludzi, którzy mają 3 dzieci i ich tak faworyzuje, że nawet oni mogą mieć mieszkanie. To nie jest kredyt na pierwsze mieszkanie, a te dzieci mogą mieć 18, 17, 16 lat na przykład, to dowolne. Już nie będzie nowych dzieci, tylko po prostu mogą sobie kupić nieruchomość. Ale mówimy o programie, że on jaki jest, a pamiętajmy, że tego programu nie ma. Jaki jest, każdy słyszy wielokrotnie, ale ja wiem, że go nie ma. No więc to ale jest ma być, na razie. a potem ma być lub ma być. Tak, on ma być, do końca jaki też do końca nie wiadomo. W każdym razie tak, on ma być. No, wracając do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli popyt w dużej mierze ze strony tych, którzy rzeczywiście potrzebowali zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe, został wyczerpany. Druga ważna, myślę, drugi ważny czynnik, który w tej chwili mocno wpływa na popyt, to sytuacja na rynku najmu mieszkań. Tu co do tego nie przygotowałem żadnego wykresu, żadnych tabelek, ale pamiętajmy, że w tej chwili ofert najmu mieszkań jest około 20% więcej na rynku niż przed rokiem. No a popyt, jaki jest, każdy widzi. No, nie ma szturmu na mieszkania. Szturm, który mieliśmy w 2022 roku, spowodowany napływem uchodźców z Ukrainy, no już dawno się skończył. Krótko mówiąc, ofert wynajmu mieszkań jest dużo. Stawki czynszów, te ofertowe, stoją w miejscu. Te transakcyjne zwykle są niższe od ofertowych. No i te niewynajęte mieszkania stoją. I to wpływa dwojako na rynek sprzedaży. Z jednej strony hamuje zainteresowanie ze strony inwestorów, którzy kupowali mieszkania właśnie pod wynajem, no wiedząc, że będzie trudność ze znalezieniem lokatora, no to już nie śpieszą się tak do zakupów, zwłaszcza, że
no właśnie drugi czynnik, że ceny sprzedaży mieszkań są na tyle wysokie w relacji do czynszów, do zysku, że nie jest to w tym momencie taka super opłacalna inwestycja. W tej chwili zdecydowanie, posiadając duże środki finansowe, można je w innym miejscu, w inny sposób zainwestować i mieć lepszą stopę zwrotu. Oczywiście mówię ogólnie, bo wiadomo, można dalej kupić tanie mieszkanie i dobrze je wynająć. To zależy od lokalizacji, od tego, czy rzeczywiście trafiamy na okazję. Natomiast patrząc szerzej na rynek, no to inwestowanie w tej chwili w mieszkania pod wynajem nie jest już tak atrakcyjne, jak to wyglądało jeszcze rok czy 2 lata temu. No, trochę ubywa najemców, a przybywa wynajmujących, ale ta nowa ustawa, o której wspomniałem, może chronić tych starych posiadaczy, bo nie będzie dopuszczała nowych na rynek, bo przecież tamci już kupili mieszkania i mają 20 mieszkań, a ci nowi, chcąc kupić kolejne mieszkanie na wynajem, będą karani. W ogóle że będziemy karali tych, którzy chcą mieć mieszkanie i puścić je w wynajem, czyli będziemy karać rynek najmu, likwidować najemców. Jeszcze dodam, że PCC to zawsze płaci kupujący, a sprzedający sobie ją mocno w cenie przerzuca. Natomiast, co chciałem powiedzieć, bo to jest też ciekawe, ostatnie 2 kwartały w największych miastach, 7 powiedzmy największych miastach w Polsce na rynku pierwotnym, czyli pierwszy kwartał 2024 i ostatni kwartał 2023, to są takie kwartały, w których więcej mieszkań do sprzedaży deweloperzy wprowadzili na rynek niż sprzedali. Ostatni raz taka sytuacja była połowa, drugi kwartał 2022 roku, a potem było tak, że deweloperzy zaczęli mniej budować i zaczął się jakby ten wykup przeważał, chociaż nie był też duży, bo w 2022 roku był mniejszy niż w końcówce 2023, ale i tak przeważał nad tą ilością wprowadzonych ofert, czyli nawet ty mówisz o rynku wtórnym, który się nasyca, ale rynek pierwotny w tych dużych miastach również zaczyna tankować oferty. Czyli cóż, jeżeli ktoś chce teraz sprzedać mieszkanie, myśli o sprzedaży, no to w mojej ocenie nie powinien odkładać tego na później, tylko już rozpoczynać ten proces, dlatego że on wcale nie jest powiedziane, że będzie krótki, bo ofert, no właśnie, i na rynku pierwotnym, i na rynku wtórnym przybywa. Ci, którzy chcą kupić obecnie mieszkanie, no to ich sytuacja, można powiedzieć, z każdym dniem na razie się poprawia. Ofert przybywa, wybór robi się coraz większy. Już łatwo skonfrontować te mieszkania, których właściciele żyją jeszcze tym, co się działo w ubiegłym roku, czyli mieszkania w słabych lokalizacjach, w niskim standardzie, które są wyceniane tak wysoko, jak mieszkania relatywnie nowe, urządzone czy w dobrej lokalizacji. Już w tej chwili wyraźnie wśród ofert widać, że następuje takie pomieszanie. No i w mojej ocenie prędzej czy później te mieszkania, no, które są przeszacowane przez właścicieli, no po prostu zaczną albo tanieć, albo w momencie, jeżeli pojawi się klient, po prostu łatwiej będzie negocjować z właścicielem, pokazując mu, proszę zobaczyć podobne mieszkanie albo większe, jest tańsze, więc tutaj ta cena jest nie do zaakceptowania. Padło słowo z Twoich ust, niski standard, i tutaj bym chciał zwrócić uwagę, niekoniecznie to w rozumieniu wielka płyta czy tam stara klepka, ale w rozumieniu polityka energooszczędności lansowana przez Unię i wprowadzanie tych klas. Ministerstwo zresztą odłożyło i ogłosiło, że dopiero w 2026 roku wprowadzi w Polsce klasy literowe, a już miało być to w tym roku. W zeszłym roku w ramach reformy tego nie zrobiono. To widać takie podchodzenie jak
pies dojeżdża, to jest też Ministerstwo Rozwoju i Technologii za to odpowiedzialne. No ale patrząc się na to i na tę właśnie nową dyrektywę, która pewnie zostanie w końcu już zatwierdzona przez wszystkich świętych w tej Unii Europejskiej, przeszła przez parlament, nie tyle nową, co zmodernizowaną dyrektywę, no i to, co my mamy też robić, no to ta energooszczędność będzie jakaś ważna. Czy będą pieniądze na remonty? Podobno będą. One będą też podnosiły koszty budowy domów, ale co chciałem powiedzieć, domy te właśnie niewyremontowane, te energetycznie gorsze, domy, mieszkania, w ogóle lokale mieszkalne w takich budynkach, to mogą mieć na przykład gorsze warunki kredytowe ze strony banków. Mogą się spotkać w ogóle z niechęcią finansowania tych najgorszych budynków i mogą się również spotykać z coraz większą świadomością i niechęcią kupujących, którzy patrzą na te przyszłe koszty. A ten rozrzut w Polsce tych domów, które nie podlegały, czy budynków, które nie podlegały termomodernizacji, jest ogromny i wcale te najgorsze wampiry to niekoniecznie, nie wszystkie budynki z Wielkiej Płyty są najgorszymi wampirami. To tak chciałem powiedzieć, więc to jest różnie i ludzie zaczną zastanawiać nad tym. Tak sądzę, też tak będzie, prawda? No, z biegiem czasu tak, zwłaszcza jak będą rosły koszty energii elektrycznej, koszty ogrzewania, koszty czynszów, tak? Bo pamiętajmy, że wiele osób, znaczy wszyscy płacimy czynsze, więc jeżeli ktoś ma zaciągnąć kredyt na zakup mieszkania, no to musi pamiętać, że oprócz comiesięcznej spłaty raty dochodzi jeszcze czynsz za to mieszkanie, w którym chce mieszkać. No i jak to się sumuje, no to może się robić coraz drożej i coraz ciężej. Zobaczymy, bo żeśmy tak powiedzieli hiobowo, strasznie, że ten rynek ma się załamać, a chyba tak do końca też nie jest, prawda? Bo ja nie chciałbym, żebyście Państwo wyszli z wrażeniem, że ja tutaj patrzę się spokojnie, jak Marcin przypowiada, koniec rynku nieruchomości, bo to chyba nie o to chodziło. Nie, absolutnie nic takiego nie zapowiadam. Rynek nieruchomości kręcił się, kręci i kręcić się będzie, dlatego że mieszkania kupujemy, sprzedajemy, przeprowadzamy się, zmienia się nasza sytuacja życiowa, więc ten rynek cały czas będzie żył. Pewnie będzie obecnie więcej transakcji takich, w których kredyt nie do końca będzie wykorzystywany na sfinansowanie tak dużych części transakcji, tak? Będzie posiłkowanie się kredytem, dopłacanie do zakupu, natomiast już nie w takim stopniu będą, myślę, zaciągane kredyty jak chociażby w ubiegłym roku dzięki bezpiecznemu kredytowi 2%, gdzie 80-90% ceny było pokrywane z zaciąganego kredytu. Rynek żyje, mieszkania się sprzedają, klienci oglądają, tylko no właśnie, nie ma tego, co obserwowaliśmy jeszcze do niedawna, że ci klienci się niemalże zabijali o oferty, że mieszkania schodziły na pniu, a właściciele byli usztywnieni w kwestii ceny. To ja wszystko jeszcze opowiadamy w takim kontekście, że nie przewidujemy przynajmniej do końca roku, słuchając zapowiedzi Narodowego Banku Polskiego, jakichś drastycznych obniżek stóp procentowych, chociaż zawsze wszystko się może wydarzyć i zmienić rynek. Zakładamy, że jest na świecie tak jak jest i jedynym czynnikiem, który może zmienić ten rynek, no to jest jakiś kolejny program bezpiecznych czy tam tanich kredytów rozmaitych, ale pamiętajcie, że tych czynników oddziaływujących na rynek nieruchomości jest wiele. Te takie pomysły ustaw, o których zaczęliśmy od tej eraty, no to po pierwsze jest pomysł ustawy, projekt złożony w Sejmie. Czy on przez klub Lewicy, czy on zostanie przyjęty przez całą koalicję, no to też się okaże, bo takich pomysłów w Sejmie jest sporo. Na przykład są projekty, żeby wreszcie podnieść progi podatkowe, które były zapowiadane w programie. Zobaczymy. Ja powiem szczerze, brakuje mi
żebym zobaczył propozycje ustaw, o których wielokrotnie mówiliśmy na naszym kanale, które faktycznie zmienią rynek nieruchomości, które zlikwidują absurdy. I chyba w ogóle jedną z najbliższych audycji to poświęcę absurdom podatkowym w obrocie nieruchomościami, bo to już też zaczyna być po prostu troszeczkę żartem, bo nasze podatki po prostu mówią: nie inwestuj, nie rób nic, wszystko cię skażą. Tak to niestety wygląda. Marcin, dziękuję Ci bardzo za te audycje, za Dziękuję bardzo. ciekawe dane z rynku nieruchomości. No, zobaczymy, jak to będzie. Państwa zapraszam oczywiście do subskrybowania tego kanału, do pisania nam w komentarzach propozycji nowych audycji, a wszystkie te wykresy, dane i tabele, które przedstawia Marcin, możecie w takiej formie bardziej statycznej, lepszej niż w filmie, zobaczyć na stronie symem24.pl. Cześć, trzymajcie się.